Cześć, witam Was Energik w kolejnej recenzji. Dzisiaj mam dla Was recenzję gry Far Cry Primal. Grę, właściwie kod dostałem od Ubisoftu, aby móc się z nim zapoznać. Wiem, teraz powiecie, oj, dostał kod od Ubisoftu, więc na pewno powie, że to super gra. Powiem, że super gra, ale ten kod tak naprawdę nie miał za wiele do znaczenia, wiele znaczenia w tej całej w tej recenzji, ponieważ w momencie, kiedy zacząłem grać, trochę pograłem i gra mi się tak spodobała, że kupiłem własną kopię Far Cry Primal na PlayStation 4, wersję kolekcjonerską, tylko po to, żeby postawić ją na półce, bo chciałem ją mieć na półce, bo ta gra mi się tak bardzo podobała. Także jeżeli szukacie tutaj hejtów i jakichś dziwnych historii, które będę wysysał z palca i wymyślał, dlaczego dlaczego Far Cry jest złą grą, to na pewno tego nie znajdziecie, także możecie ten film zamknąć. Słuchajcie, jeśli myślę o grach, które działy się w prehistorii, tak naprawdę tych gier nie było za wiele. Grałem chyba prawie wszystkie gry i postaram się tutaj teraz szybko wymienić, abyście zobaczyli, jak rzadko gry w tego typu klimatach wychodzą. Na Commodore był Caveman UG Olympics, czyli Olimpiada Ludzi Pierwotnych, gdzie rzucało się babą, skakało się przez dinozaura, czy też uciekało się przed tygrysem szablozemnym. Była to taka typowa olimpiada, jakich wiele było na Commodore, m.in. track and field, czyli że joystickiem lewo-prawo się machało, żeby na przykład biegać. Następnie były dwie części prehistoryka. Był Caveman Ninja, bardzo fajna arcade'ówka. Były dwie gry, które nie grałem i które wyszły chyba na SNES-a, czyli Red Nose, czy też Big Nose i Chuck Rock, to chyba nawet na Amigę było. I słuchajcie, jeszcze tak wspomnę o tych grach. Na Commodore był jeszcze Grok's Revenge o człowieku pierwotnym, który jeździł na takim monocyklu. W sumie nie wiem, o co tam w tej grze chodziło do dzisiaj. I jeszcze pamiętam taką grę, która się nazywała BC Racers, czyli to były wyścigi takich pojazdów właśnie z ery prehistorycznej. I jeszcze jedna gra była. Jeszcze była gra UG, czyli taka zręcznościówka, gdzie sterowaliśmy taką latającą taksówką w prehistorii. I to chyba w sumie, słuchajcie, z tych gier o prehistorii wszystko. I wszystkie te gry, które wymieniłem, powstały w latach 90. Od 2000 roku bardzo ciężko jaką grę w ogóle jakąś znaleźć. No ja szczerze powiem, że nie pamiętam, żebym w jakąkolwiek taką grę grał. Chyba że jakieś indie, o których nigdy nie słyszałem, bo też tak może być. Ale ogólnie osadzanie gier w prehistorii to dosyć rzadkość. Kolejną rzeczą, którą na pewno warto wspomnieć, to że te wszystkie gry były zrobione na śmiesznie, na zabawnie, czyli takie lekkie podejście. Far Cry Primal jest pewnego rodzaju dodatkiem, można powiedzieć, do Far Cry'a. Znaczy to jest taki... To się mówi dodatek, ale tak naprawdę to jest standalone. Nie potrzeba czwartej części Far Cry'a, żeby tą grę odpalić. I wcześniej Ubi zrobił podobnie przy Far Cry 3 Blood Dragon, jednakże tutaj muszę powiedzieć, że Blood Dragon mi się bardzo nie podobał i Primal jest jedną z takich fajniejszych gier, które ostatnio grałem, od razu tutaj wspomnę. Natomiast różni się on ogólnie od wszystkich tych Far Cry'ów dziejących się w czasach dzisiejszych. Mi na przykład Far Cry 4 tak średnio podszedł, muszę przyznać. Dla mnie Far Cry 4 taki Far Cry 3,5. I tutaj mamy właściwie podobną mechanikę jak w Far Cry'u, ale oczywiście dzieje się w prehistorii. Dokładnie w 10 tysięcy lat przed naszą erą. W grze wcielamy się w Takara i muszę przyznać Wam, że gdy odpaliłem grę i mamy tą pierwszą scenę, kiedy polują na mamuty, od razu mnie ta gra kupiła. To jest coś takiego, to nie jest tak, że jakoś byłem nahypowany i napompowany na tą grę. Po części gdy dostałem ten kod, nie rzuciłem się zaraz, żeby ściągnąć. Jakoś tak, powiem Wam szczerze, tak średnio mi się chciało w to grać. I dopiero gdy zacząłem nawet nie śledziłem tych trailerów, tych zapowiedzi, bo jakoś mnie to nie za bardzo interesowało, ponieważ pamiętałem, że Blood Dragon był dosyć lichy i spodziewałem się, że tutaj to będzie podobnie. I zacząłem w to grać i ta pierwsza scena, kiedy
jest polowanie na mamuty, ona jest tak silnie oskryptowana, ale była tak dobra, że ta gra mnie po prostu w tym momencie kupiła. Gra w pewien sposób nawiązuje, tak jak powiedziałem, wykorzystuje mechanikę Far Cry'a, ale z drugiej strony, czy Far Cry 4 nie wykorzystywał mechaniki Far Cry 3, bo tak naprawdę te gry były bliźniaczo podobne, więc Far Cry Primal, jako że jest to kolejna jakby część serii, no wykorzystuje te podobne mechaniki. Jak zapewne, jak może część z Was oglądała moje fanfakty, Far Cry Primal wykorzystuje mapę z Far Cry 4, jednakże jest ona odpowiednio zmodyfikowana. I muszę Wam przyznać, że to, co mi się od razu rzuciło w oczy, gdy zacząłem grać, już przeszedłem ten tutorial z tymi polowaniem na mamuty, już byłem na tym ogromnym terenie, na którym można wszędzie iść, gdzie chcecie, to niesamowite widoczki. I tutaj mam taką scenę, przywołam z pamięci, gdy zacząłem hasać po tych łączkach, lasach w Far Cry Primal, miałem takiego flashbacka, jak w filmie Ratatouille miał ten krytyk, gdy Szczurek mu podawał Ratatouille, on spróbował i nagle przeniósł się do czasów dzieciństwa. I ja miałem dokładnie to samo, tylko w moim przypadku hasałem sobie po tych łączkach i miałem taki flashback, kiedy jestem małym dzieciaczkiem, siedzę sobie gdzieś tam na kanapie, oglądam komiksy z Kajko i Kokoszem i tak oglądam te tła, bo właściwie Janusz Christa miał niesamowitą rękę do pięknie takich stworzonych teł, zresztą i do postaci też, ale tła były zawsze takie, że chciałeś się tam znaleźć, że chciałeś być w tym lesie. I to było właśnie to, i to przeniesienie tych teł z Janusza Christy w Primal w pewien sposób zadziałało i te wszystkie lasy, te gąszcza, to wszystko jakoś tak na mnie zadziałało, że poczułem się naprawdę fajnie i zacząłem w tą grę grać i muszę przyznać, że bardzo miło byłem zaskoczony, że Far Cry Primal jest aż tak dobrym tytułem. Oczywiście nie mogę powiedzieć, że gra nie posiada wad, bo posiada wady, nie ma gry bez wad. I mniejsze lub większe Far Cry Primal również posiada. Tak jak powiedziałem, gra dzieje się w prehistorii, więc mamy właściwie broń dostosowaną do prehistorii, więc łuk, dzidy, jakąś maczugę. Podobnie wykorzystane, to jest bardziej, lepiej jest jakby tutaj wykorzystane ponownie, polujemy na zwierzęta i zbieramy różne tam zielska, krzaki i tutaj jest chyba to lepiej rozwiązane niż Far Cry 4, bo faktycznie te rzeczy się przydają, żeby zrobić strzały do łuku, no to trzeba mieć patyki, żeby rozpalić ogień, trzeba mieć tłuszcz zwierzęcy i tak dalej, i tak dalej. Te zależności wydaje mi się, że są lepiej rozwiązane niż Far Cry 4 i to zbieranie tutaj nie jest opcjonalne, ale wymagane w pewien sposób, żeby móc zrobić jakieś czynności. Pierwszą wadą gry, o której wspomnę, jest fabuła. Fabuła jest strasznie rozmyta, ale to jest wada chyba wszystkich sandboxów. Niemniej jednak bardzo fajnie wykonane postacie spotkamy na swojej drodze, niesamowicie wykonana mimika i to, co mi się też podobało, to, że często w tych oskryptowanych scenkach, kiedy spotykamy jakichś innych bohaterów, nasi bohaterowie, bądź sami są też, nasi bohaterowie wykonują czynności różne. Na przykład niesamowicie mi się podobała scena, kiedy jedną z takich pierwszych spotkanych osób udrapnął pazurem tygrys szablozębny i nasz bohater przygotowuje miksturę, czyli bierze do gęby jakieś jagody, żuje, wklepuje w tą ranę i nakleja tam jakiś liść. To było fajne, bo to było takie, tak jakbyś oglądał film na Discovery tylko z własnych oczu, nie? Że tak właśnie, tak to musiało wyglądać. Albo jak nasza postać buduje łuk, też jest fajnie pokazane, oczywiście też mamy z perspektywy pierwszej osoby, albo jak buduje taki ten młot, czy też taką siekierkę. To mi się bardzo podobało, że postanowiono pomimo dosyć mocno rozrywkowej gry, postanowiono jednak takie smaczki zawrzeć, gdzie można zobaczyć. No, fani prehistorii na pewno będą usatysfakcjonowani, bo tam tych elementów takich różnych jest bardzo dużo i one są naprawdę fajnie wplecione w całą historię. Mapa jest, tak jak powiedziałem, dosyć spora i dzięki czemu, że dosyć późno dostajemy możliwość jeżdżenia na zwierzaku. Ja oczywiście wszędzie latałem z buta, zresztą jak nawet dodali tego zwierzaka, to też latałem z buta. No ale wracając do tej fabuły. Fabuła w mojej opinii jest bardzo rozmyta i zadania, które mamy fabularne, są mało wyszukane. Zazwyczaj to jest napadnij na jakąś wiochę, wybij wszystkich, uratuj kogoś, albo
eskortuj kogoś z jednego miejsca w drugie i tych zadań nie ma dużo, jest ich parę rodzajów, będziemy je wykonywać parokrotnie i muszę przyznać, że tutaj w tym momencie gra troszkę kuleje. Nasz bohater, ponieważ nigdy nie wiemy jak on wygląda, też jest taki mało dosyć wyrazisty. Far Cry 3 miał świetnego antagonistę, czyli Vasa. Far Cry 4 troszkę mniej to się udało, bo Pagan był takim nijakim zupełnie antybohaterem, natomiast w Primalu ten główny antybohater jest, ale on jest jeszcze mniej wyrazisty niż Pagan. Tak naprawdę nie ma głębi ta postać. Znaczy, no trochę tutaj też ciężko u ludzi pierwotnych dodać głębię, czy też oczytanie, jak to było na przykład z Paganem, ale ten antybohater niby jest, ale tak jakby w ogóle go nie było. I on jest bardzo słabą postacią, muszę przyznać, że tutaj pod tym kątem dosyć słabo gra wypada pod kątem tego globalnego celu, do którego dążymy. Cała mapa jest podzielona na parę plemion, które żyją w określonych miejscach i to też jest fajne, że każde z plemieni ma własne barwy, ma własnych wojowników, to jest też bardzo fajnie zostało wykonane. Dodatkowo każdy z tych plemion różnią się ich dialekty. To jest też ciekawe, że na potrzeby tej gry został wynaleziony, czy też skonstruowany dialekt, specjalne dialekty, którymi się postacie porozumiewają. Co ciekawe, tym dialektem faktycznie można się go nauczyć się nim mówić i tutaj w edycji kolekcjonerskiej mamy właśnie słowniczek, z którego możemy się nauczyć, jak porozumiewać się w krainie Oros. I to jest też bardzo fajne i też bardzo mi się podobało. Nowością natomiast jest to, że możemy... Znaczy nie, to nie jest nowość, bo to już było, że możemy oswoić zwierzaka i ten zwierzak jest z nami, chodzi za nami, możemy mu wydawać rozkazy. Tych zwierzaków mamy sporo, mogą to być niedźwiedzie, mogą to być tygrysy, no i to jest taki jakby nasz pomocnik, którego możemy nasłać na przykład na bandziorów, czy tam na jakichś neandertali, którzy ich zagryzą, tak? I to muszę przyznać, że jest całkiem dosyć fajnie wyszło. No i dodatkowo możemy też poruszać się na zwierzakach. To już było w Far Cry 4, gdzie mogliśmy jeździć na słoniach. No tutaj oczywiście mamy mamuty, mamy tygrysy szablozenne, na którym możemy śmigać. No i ten element też został wpleciony. To, co jest też znane z Far Cry'a 4 i 3, to bardzo rozwinięte drzewka umiejętności. Tak jest też tutaj, mamy bardzo potężne drzewko umiejętności, w które ładujemy punkty. Cieszy to, że te kolejne umiejętności wpadają dosyć szybko, nie trzeba jakoś specjalnie grindować i możemy rozwinąć tą postać w taki sposób, jaki chcemy, a przy którymś, powiedzmy już jak się zaprzemy, tak jak ja, i zaczynamy zbierać wszystkie znajdźki, to bardzo szybko nasza postać zaczyna być terminatorem i nie można powiedzieć, że jest niepokonana, ale jest na pewno bardzo dopakowana, że tak powiem. Oczywiście w grze zabrakło takich elementów jak w Far Cry 4, czyli jakichś zabudowań ludzkich. Znaczy to może jest te zabudowy, tak? Ale one są takie bardzo prymitywne, jakieś jaskinie, jakieś chatki z drewna, ale głównie teren Far Cry Primal to całkowita taka dzicz, dziewicza dzicz, niezniszczona ręką człowieka i to mi się bardzo podobało. Właśnie ten klimat tej nietkniętych puszcz, jakichś tam wodospadów, jakichś jaskiń nietkniętych przez człowieka, po których ty się poruszasz. To jest naprawdę świetne uczucie i udało się uzyskać tą taką w pewnych miejscach taką samotność naszego głównego bohatera, że na przykład gdzieś jest, gdzie jeszcze żaden człowiek nie był i to jest też naprawdę fajne. Podobnie jak Far Cry 4 też podzielono mapy na część taką, można powiedzieć, gdzie jest lato i część zimową. Tam były Himalaje, tutaj mamy też takie góry ośnieżone, gdzie też jest fajnie rozwiązane, bo żeby móc poruszać się swobodnie, trzeba zrobić lepsze ubranie i tak dalej, także tutaj zostało też to jakoś w jakiś sposób fajnie wplecione. No i oczywiście, jeżeli Far Cry, no to walka. Tak jak powiedziałem, walka na długie dystanse odbywa się za pomocą łuku, których mamy parę rodzajów, ale głównie na bliskie dystanse, no to jakiś tam toporek i tak dalej. I muszę przyznać, że akurat walka łukiem jest fantastyczna. No, niesamowicie mięsne są headshoty z łuku, tak się po prostu mi podobają. Po kilkudziesięciu godzinach grania nadal muszę przyznać, że ta gra pod kątem ładowania headshotów z łuku jest po prostu wymiataczem. Świetne uczucie, kiedy ktoś biegnie na ciebie, a ty mu ładujesz z łuku tam z 30 czy tam z 40 metrów w głowę. To jest naprawdę niesamowite uczucie.
Wydaje mi się, że też jest bardziej rozbudowana no, fauna i flora względem Far Cry 4. Tych zwierzaków jest naprawdę więcej. To też tak mi się wydaje, że jest więcej różnych rodzajów i to też jest spoko, bo nie wszystkie zwierzaki są agresywnie nastawione. Są też takie scenki, gdzie na przykład zwierzaki walczą ze sobą, czyli na przykład dwa niedźwiedzie walczą o terytorium, podobnie z na przykład tygrysami. Są też bardzo fajne akcje kontekstowe związane z zwierzakami. Zdarzyło mi się to chyba ze 2 razy, ale muszę przyznać, że te 2 razy były naprawdę mega super. To na przykład kiedy wszczynasz alarm w obozie i obóz leży nad jakąś rzeczką, biegnie wojownik i go łapie na przykład aligator. I tego typu elementy się zdarzają, takie akcje kontekstowe. Nie wiem, czy to jest oskryptowane. Pewnie jest oskryptowane, ale wygląda to naprawdę fantastycznie, jak ten aligator łapie tego i wciąga go pod wodę. Jest naprawdę super, ale nie jest to rzecz, która jest przypadkowa, tak? Możecie przejść całą grę i tego elementu nie zobaczyć, a możecie, tak jak mi się zdarzyło 2 razy, spojrzeć. Jeżeli gra Yubi, to oczywiście znajdźki. Na początku, gdy odpaliłem tą grę i zacząłem troszkę grać, mówię, tych znajdziek nie będzie tyle, także jakoś sobie poradzę, ale bardzo się pomyliłem. Ponownie, jak w poprzednich grach, Yubi zasypało całą masę przeróżnymi znajdźkami. Jest ich co prawda mniej niż Far Cry 4, ale jest i tak ich dużo. Począwszy od takich prozaicznych rzeczy jak odkrywanie miejsc, czyli tych pytajników, poprzez szukanie jakichś masek, kamieni, takich bransolet, pokonywania poszczególnych tam wyzwań takich jakichś, które mamy ogólnie na mapie, są zadania, które są przypadkowe, ale i tak jest ich mniej niż Far Cry 4, bo Far Cry 4 to przeszedłeś 4 metry i zaraz miałeś albo kogoś atakuje orzeł, albo coś tam. Tutaj jest tych mniej, one są rzadsze, ale są. No i oczywiście muszę przyznać jeszcze zanim przejdziemy do tego, że te wszystkie znajdźki jakoś wyjątkowo miło mi się zbierało, słuchajcie, to jest dosyć dziwne, bo w większości gier Yubi znajdźki są strasznie monotonne i męczące, a Far Cry Primal jakoś mi się przyjemnie zbierało te znajdźki. Po części chyba dlatego, że podobało mi się cały ten świat wykreowany przez Ubisoft i fajnie mi się pląsało po tych rzeczkach, po tych łączkach, lasach. I te znajdźki jakoś tak mi wpadały przyjemnie, tak? Ale jest ich bardzo dużo i to jest też moje przekleństwo, że ja po prostu jak zacznę zbierać znajdźki, to jakąkolwiek grę, to będę zbierał te znajdźki, aż zbiorę je wszystkie. To jest moja choroba psychiczna, że no, po prostu nie mogę się od tego oderwać. Nawet w Assassin's Creedzie, w tym na przykład Unity, wyzbierałem wszystko, w Syndicate'cie wyzbierałem wszystko, nawet w pierwszym Assassin's Creedzie pozbierałem wszystkie flagi. I z mapą siedziałem i szukałem, także miałem takiego świra na tym punkcie, chociaż nie lubię tego robić, ale to jest silniejsze ode mnie, takie trochę natręctwo. No, ale jeżeli jesteśmy już przy tych znajdźkach i przy tych różnych wyzwaniach, no niestety tutaj są jedne wyzwania, które po prostu okrutnie mnie zmęczyły i okrutnie mi się nie podobały, czyli wyzwania typu jaskinia. Mamy zazwyczaj jakąś jaskinię, w której musimy znaleźć rysunek naskalny i znaleźć jedną taką rękę daishi, czyli to jest taki kamień z namalowaną ręką. O Jezu, te jaskinie... No nie wiem, to jest chyba z wszystkich gier Yubi najnudniejsze wyzwanie. Jaskinia, chodzenie po jaskini. Ja nienawidzę, słuchajcie, jaskiń. Wraz z Mariolą, jak gdzieś mamy iść, na przykład, nie wiem, jesteśmy gdzieś na wyjeździe i jakoś jaskinię zwiedzamy, to ja mam ochotę po prostu rozszarpać wszystkich wokół. Zresztą Mariola podobnie. Jaskinie to jest dla mnie po prostu coś niesamowicie nudnego i niesamowicie irytującego. I tutaj tych jaskiń jest dosyć dużo i trzeba te wyzwania pokonywać. A już wiecie, no to jest tak, że jak widziałeś jedną jaskinię, no to widziałeś wszystkie jaskinie na całym świecie, nie? A tych jaskiń trzeba, no tutaj jest parę, niektóre po prostu trzeba długie minuty tam, bo to jest tak zrobione, są takie labirynty, więc trzeba chodzić, używać linki, wspinać się, no masakra, masakra. Te jaskinie... No nie da rady, nie da rady. No to chyba najgorsza część Far Cry'a to właśnie Primal to właśnie te jaskinie. No po prostu płakałem, jak musiałem przechodzić kolejną jaskinię. Ale no niektórzy mogą oczywiście to lubić, no nie mogę tutaj generalizować. Mnie się to nie podobało okrutnie. Oprócz broni mamy też różne gadżety, które były znane z Far Cry 4, m.in. linkę z takim kolcem, który się zaczepia i po której możemy wchodzić po skałach. Tak średnio to trochę pasuje do 10 000 lat przed naszą erą, ale rozumiem ideę, tak, że to jakoś trzeba było to rozwiązać, że
żeby móc poruszać się powiedzmy po skałach w miarę szybko, a nie żeby chodzić naokoło, także ja tutaj akurat to można spokojnie wybaczyć. Czy jeszcze o czymś nie wspomniałem? Tak się zastanawiam. No ogólnie muszę przyznać, słuchajcie, że gra mi się niesamowicie podobała. Ja naprawdę, wiecie, tak, to było coś takiego, że byłem nastawiony do tej gry bardzo neutralnie. Poprosiłem Yubi o kod, bo mówię, sprawdzę. Najwyżej po prostu pogram trochę, a niech skończę. Ale tak mnie jakoś, słuchajcie, wessało. No zresztą ci, co mają mnie na PlayStation 4 dodanych w tą listę przyjaciół, no to widzieliście, że ja grałem non-stop właściwie w tego Far Cry Primal. Ale no naprawdę mnie niesamowicie wciągnęło. I muszę przyznać, że dziś choć skończyłem tą grę i pękło mi parędziesiąt godzin, niestety nie powiem Wam dokładnie ile, nie odczuwam ani niedosytu, ani zmęczenia. Jeżeli by był jakiś, nie wiem, DLC czy coś takiego, chętnie bym sobie jeszcze w to pograł, bo wykreowany świat Far Cry Primal jest świeży, jest nowy, jest świeży, czegoś takiego jeszcze nie było. Fakt, mechanika jest podobna jak Far Cry 4, no nie ma co się kłócić. Ale świat wykreowany jest czymś nowym, czymś, czego dawno nie było, przynajmniej nie w takiej formie, nie pokazane w takiej formie. I to jest coś nowego, coś, w co jeszcze nie graliście, coś, co jeszcze nie mieliście szansy przeżyć, tak? I to jest fajne, to jest niesamowicie fajne i samo to już przyciąga. No ogólnie graficznie Far Cry Primal to jest wysoka półka, muszę przyznać, chyba najwyższa półka, świetnie wykonane postacie, no tła, to jest obłęd. No ale kuleje, ostatnio zauważyłem, że niestety w grach Yubi kuleje ta fabuła, kuleją główni antagoniści, kuleją trochę główni bohaterowie, którzy często są po prostu nijacy i pozbawieni jakiejś takiej ikry. Brakuje tej ikry, która była na przykład w drugim Assassin's Creedzie, tak? Gdzie był Ezio, który facet miał jaja, miał humor i to było spoko. Natomiast w Far Cry Primal brakuje troszkę tego, ale też ja rozumiem, że po części gra dzieje się w czasach pierwotnych, więc nie można tutaj wprowadzić pewnych elementów, które by były może i fajne i rozbudowane na przykład fabularnie, ale nie pasowałyby do danej epoki. Nawet muszę też tu pochwalić tłumaczenie, bardzo dobre tłumaczenie, postacie mówią dosyć tak dziwnie, nie wiem jak to się mówi, bezokolicznikowo czy jakoś tak. Fajnie to zostało przetłumaczone. Podoba mi się też to, że niektóre na przykład rośliny, znaczy właściwie wszystkie rośliny nie mają swoich nazw, tylko mamy czerwone liście, zielone liście, niebieskie liście. Faktycznie jakby było tak, że w czasach pierwotnych oczywiście ludzie nie mieli chyba określeń na kolory, ale jakby nazywali tam chryzantema złocista czy coś takiego, tylko że mamy, wiecie, zielony liść, tak jakby rozpoznają po kolorach. To też było całkiem mi się to podobało i fajnie to wypadło. Także no słuchajcie, no polecam Wam Far Cry Primal, naprawdę polecam, bo jest to coś świeżego, coś nowego. Jednak jeżeli nie lubicie serii Far Cry, no to nie polecam, bo to jest Far Cry. No to jest Far Cry, zresztą sama nazwa wskazuje, że to jest Far Cry. O wiele bardziej mi się podobał od Blood Dragon, który był dla mnie takim gniotem trochę, takim niewypałem. Zawsze jak ktoś się mnie pyta, to mówię, że Blood Dragon jest dla ludzi, którzy nie żyli w latach 80., ale mają o nim błędne wyobrażenie, bo Blood Dragon właśnie taki był. Przedstawiał błędne spojrzenie, czy też błędną takie określenie lat 80., czy coś takiego. No to nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi, trudno wytłumaczyć. A Far Cry Primal przenosi nas do prehistorii i zrobił to, no muszę przyznać, że Yubi zrobiło to świetnie. I mam nadzieję, że druga część kiedyś wyjdzie, bo naprawdę gra jest, według mnie Far Cry już powinien po tej czwórce zrobić sobie przerwę na 2-3 lata, a powinni pocisnąć jeszcze Far Cry Primal w jakiejś nowej odsłonie, bo naprawdę wygląda to super. I gra się super. Podsumowując, powiem takim tutaj frazesem, że Far Cry Primal jest dla serii Far Cry tym, czym Black Flag był dla serii Assassin's Creed, czyli czymś nowym, świeżym spojrzeniem, świeżym, podobna mechanika, znana seria, ale świeże podejście do tematu i w pewien sposób myślę, że to można tak podsumować tą grę. Obok Black Flaga to jedna z moich druga moja ulubiona gra Ubisoftu. No i będę propsował, możecie sobie negatywnie, oczywiście większość osób, które pisze negatywne komentarze nie grało, tylko oglądało na YouTubie, ale zachęcam wszystkich, żeby sięgnęli, spróbowali pośmigać 10 000 lat przed naszą erą po łączkach i lasach, postrzelać do mamutu, spróbować upolować nosorożca. Naprawdę fajna zabawa i
No cóż, Yubi, myślałem, że już Wam się nie uda czegoś takiego fajnego stworzyć, a mimo wszystko Far Cry Primal znowu w jakiś sposób postawił Was na piedestale. No i brawa za naprawdę udany setting całej gry, no, gdzie prehistoria od długiego czasu żadna gra się nie pojawiła, a tutaj mamy takie, powiedzmy, mocne uderzenie i naprawdę wykonane w mistrzowski sposób. Także jak najbardziej polecam. To tyle. Pozdrawiam Was, Energik, trzymajcie się, do następnego. Cześć.